Siemanko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie. Oczywiście kolejny odcinek, seria Le Mache. Wreszcie mapa po aktualizacji, w związku z tym możemy tutaj już z pełną prędkością rozpocząć nagrywać odcinki, no i cieszyć się tą mapką. Jak widzicie, wiozę słomę. To na live było wykoszona pszenica i jara, jeżeli się nie mylę. Tak, i tutaj zebraliśmy słomę. Nawet komuś się chciało ładnie ułożyć, w związku z tym w zasadzie to zatrzymam się i tutaj zaparkuję tą przyczepę, ponieważ dzisiaj zaczniemy robić sianokosy. Dobra, tutaj zatrzymamy. W sumie za chwilę też tak, niech przyczepa sobie tutaj stoi, ja zobaczę jak w ogóle wygląda tutaj ta łąka, chociaż ja ją już sprawdzałem i wiem, że tutaj wszystko jest ok, ale dzisiaj stosujemy nową modyfikację dotyczącą jednej z ważniejszych rzeczy, której Giant za bardzo nie ogarnął, jeżeli chodzi o Farming Simulator, a dla wielu z was jest to bardzo ważne. Natomiast, no niestety, chodzi o to, żeby tu była jakaś fajna mechanika robienia siana. No i dzisiaj używam drugiej modyfikacji, która się nazywa ulepszone siano, czy coś takiego, w języku polskim już tam, żeby nie było. Tak więc spróbujemy, zobaczymy. Jakiś czas temu, nie wiem czy pamiętacie, na innej serii używałem modyfikacji, która się nazywa Moisture System. Ta modyfikacja, no w sumie dosyć ciekawa była, ale miała też dosyć duże minusy, a dzisiaj to w ogóle tej modyfikacji już nawet okazuje się, że nawet na modhubie nie znajdziecie. No niestety jest taki teraz okres, że mamy wysyp takich instagramowych modyfikacji, które tak na YouTubie wyglądają fajnie i tam youtuberzy jakieś dziwne rzeczy mówią na temat tych modyfikacji i każdy mówi, o, rzeczywiście bardzo fajne i tak dalej i niestety, a później pobieracie i się męczycie z tym, bo okazuje się, że no nie za bardzo to tam działa, wszystko co ma działać, nie? Akurat w przypadku Moisture System nie było tak źle, natomiast ona miała tam kilka niefajnych rzeczy. Czy będzie tak podobnie z tym zaawansowanym sianem, które dzisiaj sobie będziemy stosowali? Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Generalnie ta modyfikacja sprowadza się do tego, że tylko dotyczy siana, tak więc jest prostszą taką wersją. Być może będzie właśnie taką wersją, która będzie tutaj zadomowi się. Niestety chyba ona nie działa w trybie multi. To by tłumaczyło dlaczego Moisture System miał też problem, bo tam właśnie największy problem był z systemem multi i podejrzewam, to jest odpowiedź, dlaczego Giant z tego jeszcze nie ogarnął, bo to jest po prostu trudniej do zrobienia. Dobra. Tak, za chwilę tam pojedziemy kosić, tylko że tak, ja mam kosiarkę co prawda, tylko że ona jest czołowa, natomiast ciągnikiem, którym będę to robił, on szczerze mówiąc nie ma WOM-u z przodu, tak więc trzeba będzie kupić nową kosiarkę. No tej starej też nie będziemy sprzedawali, dobra, podłączę go pod prasę, nie, bo też będziemy kupowali zgrabiarkę, to na razie niech sobie tutaj ten ciągnik stoi. Gdzie jest Fiat? Fiat, o właśnie, przygotuję już pole pod uprawę. Dzisiaj jeszcze tutaj zasiejemy najprawdopodobniej, w sumie nie wiem, zaraz sprawdzimy sobie, bo tutaj już płodozmiany są, czyli to będzie najprawdopodobniej pszenica ozima, później zielone żyto, chociaż nie, dzisiaj zielone żyto, dobra, bo tu była pszeniżyto, ale dobra, to tutaj będzie już zielone żyto siane, tak więc spoko. Pole przygotowane. Zobaczcie, kamienie. Ja generalnie kamienie wyłączam, ale we wcześniejszej wersji tej mapy kamieni w ogóle nie było. Nie można było generować, dlatego ja tutaj w save'ie sobie nie zmieniłem tego, bo po prostu nie zorientowałem się, że mam włączone generowanie kamieni. No i tutaj puściłem pracownika, wywalił mi kamienie. Całe szczęście takie małe. Dobra, niech będą na tym polu. Na innych polach mam nadzieję, że już nie będzie tych kamieni. Dobra, na razie zostawię ten kultywator tutaj, w tym miejscu, bo później jak wykoszę trawę, to na pewno będę leciał z następnymi polami, bo mam następne 3, a w sumie teraz już 4 pola, tylko że jeszcze muszę wapnować. Tym wapnowaniem to też było dosyć ciekawie, bo okazuje się, że se słabo powapnowałem. Myślałem, że mam włączone automatyczną dawkę, a miałem ręczną dawkę ustawioną, ale generalnie nie jest idealnie, ale jest dobrze. No to wystarczy, jeżeli chodzi o wapnowanie. W następnym roku poprawimy i będzie ok. I w sumie to wapno, które kupiłem w poprzednim odcinku, to wystarczyło mi na 4 pola. Jeszcze się tak cieszyłem na live'ie, że o kurczę, fajnie to zrobiłem, bo tutaj okazuje się, że jest że wszystko ładnie powapnowane, nie? I mi wystarczyło na wszystko. O, tutaj rośnie trawa. Ale okazuje się, że po prostu nie wcisnąłem tam jednego przycisku i po prostu mi nie powapnowało tak, jak sobie chciałem.
tylko trochę dawał mniejszą dawkę, ale to mi wystarczyło. Ok, kupujemy kosiarkę i będzie to Class Disco, tylko że będzie to duża, 32. To jest 3,20 m, jeżeli się nie mylę. Tak. W związku z tym, że no nie będziemy mogli czołówki używać. Możemy używać, ale trochę dziwnie wygląda, ja już używałem, tylko że tam wałka nie ma z przodu i tak dziwnie to wygląda troszkę. Natomiast tutaj ten klasik będzie 3,2 metry. To jest dosyć już duża szerokość. Czy coś tutaj będziemy inwestować w bezpieczeństwo? Zaraz zobaczymy, ile to będzie kosztowało. 1500? Nie. Na razie niestety nie stać nas. Więc kupujemy ten sprzęcik. Jeszcze dzisiaj przyjadę tutaj. Jak widzicie, wszystko na razie zakupuję za gotówkę z racji tego, że jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało w przypadku hodowli krów i mleczności. Ile krów będę potrzebował, żeby tutaj, nie wiem, miesięcznie mieć jakieś... Znaczy może nawet nie krów i kół są łącznie. Tak więc nie wiem, jakie będą one generowały miesięczne przychody z produkcji mleka i w sumie raczej serów. Jak będę to już wiedział, to wtedy będę mógł sobie tutaj inwestować i wykorzystywać te narzędzia, jakie są, czyli będę tutaj w leasing brał sprzęty. Na razie lecimy z gotóweczką. Na ile nam wystarczy? Na dzisiejszy odcinek powinno nam jeszcze wystarczyć, bo to jeszcze jedna maszyna będzie kupowana. Ta mapa naprawdę ładnie wygląda i już nie tylko ja, ale też w komentarzach widzę, ludzie piszą, że czasami grając na tej mapie i nie wiem, pracując gdzieś, zatrzymują się, żeby podziwiać po prostu widoczki. Tutaj przed chwilą też jest był przed chwilą taki widoczek, który moim zdaniem jest naprawdę fajny. A to, że troszeczkę jest mniej tych pieniędzy, to wynika z tego, że tutaj tą łąkę kupiłem. Nie wiem, czy widzicie? To jest łąka. Tam są nawet chwasty, ponieważ tam rośnie trawa, którą dopiero będziemy się zajmować w październiku. Ona jeszcze nie jest gotowa, to może w następnym odcinku. Teraz będzie kilka odcinków poświęconych trawie, bo dzisiaj robimy sianokosy. W następnym odcinku będziemy, nie wiem jak to nazwać, ale też być może będą to sianokosy, jeszcze nie wiem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast tak, czy my tutaj wjedziemy? Za chwilę ustawienia sobie będziemy musieli zmienić do tej modyfikacji, bo ona ma tutaj, znaczy ustawienia. Trzeba będzie zobaczyć jak to wygląda. Dobra, wjechaliśmy sobie tutaj na razie i chciałem też sprawdzić, czy to się wygniata ta trawa. Nie, nie wygniata się, ok. Czyli tak, przejdziemy do ustawień, do tej modyfikacji, bo ona ma tutaj swoje ustawienia. O, ulepszone siano, tak to się nazywa, ale to jest chyba Enhanced Hay albo Advanced Hay po angielsku, czy coś takiego. Czyli, jak widzicie, można sobie tutaj zmieniać niektóre parametry i siano będzie się tworzyło przy wilgotności siana na poziomie 12,5%. Maksymalna wilgotność dla balotów kiszonki, czyli gdybyśmy chcieli to jednak zrobić kiszonkę z tego, z czego ja nie chcę tego robić, zresztą nie mam takich możliwości, to wtedy do 25% może być. Natomiast wilgotność początkowa po koszeniu to jest 28%. Można sobie te parametry zmienić. Półkula północna, dlaczego? No bo to zależy, w farmingu jest to istotne, dlatego na tych brazylijskich mapach jest odwrócona pogoda. Chodzi o to, żeby też miesiące rozpoznawać. No i mam jakąś premię wiosenną, letnią, zimową. I teraz tak, zobaczcie, fajny jest tutaj taki współczynnik usychanie na 1 godzinę 0,6. I teraz, albo przetrząśnięcie? Aha, jak przetrząśniemy. I teraz tak, premia za drugie przetrząśnięcie. Włączymy sobie to, bo jeżeli wyłączymy, to chyba jak drugi raz przetrząśniemy, to mogą się dziwne rzeczy dziać. Podejrzewam, bo tutaj kolega mi mówił, że mogą się dziwne rzeczy dziać. Tak więc teoretycznie wiemy, chociaż tą wilgotność początkową mógłbym trochę zmniejszyć, żeby to szybciej zrobić. Dlaczego? Ponieważ ja gram na krótkim miesiącu i tutaj te godziny są istotne, ale tutaj sobie zmniejszymy do jakichś tam 20... Aha, w ogóle widzę, że maksymalnie jest 20, minimalnie 25. To sobie to zmniejszymy, a no co, może tą wilgotność siana sobie podwyższymy, tak żeby było nam łatwiej zrobić, nie? Żeby pierwszą próbę zrobić tak w miarę łatwo, a później można się będzie bawić. Przy czym tak jak powiedziałem, tutaj trzeba też zwrócić uwagę, że ja teraz gram tutaj na krótkim miesiącu, a już jest prawie 11. Jeżeli mi będzie 1% w ciągu godziny, to ja to będę zbierał, a jeszcze nie wiadomo, czy tutaj deszcz nie spadnie. Ale ja to wtedy mógłbym zbierać nie wiadomo o której, gdzieś o, nie wiem, o 11 wieczorem. Tak więc nie chciałbym tutaj ryzykować tego. Fajna jest ta trawa taka wysoka. I jest to jeden z rodzajów, drugi rodzaj trawy tutaj właściwie posiałem, a jak przed chwilą przyjeżdżaliśmy, tą bramę jeszcze trzeba zamknąć, to widzieliście inną trawę, która jest, ma aż tam 7 etapów wzrostu, tak więc dosyć ciekawie to wygląda. Wow. Teraz tak. Widzicie, w momencie, kiedy zacząłem tutaj kosić, może raczej jak wejdziemy sobie, mamy już jakieś informacje dotyczące tego,
jaka tu jest wilgotność w tym momencie. No, już teraz wiem. Ten bonus, bo jest jesień, czyli do tego, co jest skoszone, czyli do tych, nie wiem, tam 25, już nie pamiętam jak to było, ale sobie niżej ustawiłem. Wydaje mi się, że to tak działa, bo dzisiaj takie rozpoznanie walką, ja lubię tego typu rzeczy. Czyli jest coś takiego, że a że jest jesień, to jeszcze dodano jest 26. Wydaje mi się, że to ma sens, nie? Że w zależności czy to robimy zimą, bo możemy kosić zimową porą też trawę, tak? Na tym kalendarzu to jest możliwe, ponieważ tutaj w lutym można robić takie rzeczy autentycznie, tak więc no to musi być bardziej uniwersalne. I teraz rozumiecie, dlaczego tam chodziło o hemisferę, czyli o półkulę, nie? Bo na tych kalendarzach odwrotnych to by było troszeczkę inaczej, tam jesień jest w innych miesiącach i tak dalej. Teraz już, mam nadzieję, że rozumiecie. W sumie taki poradnik wyjdzie, ale też jak ja sobie kminię i sobie tłumaczę o co come on, nie? To może nawet lepiej będzie. No to będzie taki, wiecie, moja walka myśli i tak sobie tłumaczenie o co tutaj come on. To może nawet lepszy jest poradnik niż taki, że tam ad katedra, że to tak i tyle, nie? Zobaczymy, czy rzeczywiście jak tu przyjadę przed trząsarką, czy czar nie pryśnie i od razu się nie zrobi siano, nie? Nigdy nie wiadomo. Mimo tego, że ta modyfikacja ma jakieś tam przesuwaki i jakieś tam spłuczniki, to nigdy do końca nie wiesz jak to będzie. No dobrze. Wyłączymy sobie sprzęta. Ciągnik też. I zobaczymy jak to wygląda. Czyli tak, 26%, co by było zgodne z tymi naszymi już wcześniej rzeczami, o których mówiłem. Do 14 trzeba by tutaj ściągnąć poziom. Czyli mamy aż 11. No, tak jak powiedziałem, w nocy będziemy to zbierać. A tutaj zobaczcie, już ta wilgotność się zmniejszyła, widzicie? I to nawet, wow, aha, czyli dynamicznie ma, wydaje mi się. W tym sensie, że nie będzie o pełnych godzinach. No to jest, no zobaczcie. Tutaj przed chwilą kościłem to jest 26%, ale tutaj już jest niższy. No to będzie troszeczkę jazda. Tak więc trzeba, no, zrobić to w miarę szybko, na łące, nie? Żeby to było w miarę jednorodne, nie? Nie tak, że sobie zaczniesz kościć w jednym miejscu, pójdziesz gdzieś tam na, nie wiem, na papierosa i tak dalej, przyjdziesz, będziesz tam dokończysz, no możesz tak robić, ale później będziesz miał problemy, nie? Bo tu już podeschnie tam, nie? I tak dalej, tak więc pierwsza taka uwaga, że takie rzeczy mogą się tutaj dziać, w sumie spoko. No zobaczymy jak to będzie wyglądało w przypadku przetrząśnięcia, tak więc lecimy, zamontować tutaj przetrząsarkę i to w miarę szybko powinniśmy zrobić, bo nie wiem, nawet sobie spowolniłem ten czas, ale to chyba niekoniecznie jest potrzebne, bo widzę, że tutaj, nieważne jaka jest podstawa czasu, to gra będzie swoim. I to jest dobre podejście, nie? Moim zdaniem to jest dobre podejście. Chociaż może mieć wpływ na tryb multi i na... No i teraz rozumiem, dlaczego to nie chce działać w trybie multi, bo... W zasadzie tą przetrząsarkę miałem sprzedać, bo ona jest mniej wydajna, ale zostaniemy przy niej. Po prostu, no chyba nie wiem, czy mi się opłacałoby teraz kupować nową, chociaż one nie są aż takie drogie. No ale sprzedawać tą, ona sprawdzałem 3000 bym dostał, jeżeli bym ją sprzedał. A przy przetrząsarkach, no to teraz w takim przypadku trochę inaczej będzie ten czas wpływał, tak więc możemy chyba zostawić sobie tą przetrząsarkę. Zresztą na tej łące, na której teraz pracuję, tam jest, może nie jest aż tak hardkorowo jak na tej wcześniejszej łące, kiedy tam przyczepą samozbierającą zbieraliśmy sobie trawę, no ale dobra. Zostawimy sobie tą przetrząsareczkę i tyle. Zresztą spokojny jestem, jeżeli chodzi o te siano, ponieważ ja mam tutaj suszarnię, nie? Na tej mapie. Jeżeli coś nam nie wyjdzie, no to przez tą suszarnię zrobimy siano, ponieważ siano jest mi niesamowicie istotne i jest bardzo potrzebne. Chodzi o to, że już mam słomę, kiszonka się robi, żeby mieć TMR dla krów, żeby mieć finansowanie moich zachcianek. To jest bardzo istotne. Dobra, teraz tak. Zobaczcie jak ładnie wygląda ta mapa. Tam na przykład takie widoczki. Dobra, nie przeszkadzam, tylko lecimy, bo tutaj trzeba sprawdzić jak to będzie działało. Możemy się. Teraz tutaj popracujemy sobie. Chyba odtąd zaczniemy, nie? Oczywiście zaraz tutaj pierwsze testy. Zobaczymy, czy przetrząsanie powoduje, że tutaj coś ubędzie tej wilgotności, czy tak niekoniecznie. A może za chwilę siano tu wyskoczy. Nie mam pojęcia. Odpalimy maszynę, opuścimy. No, coś tutaj jest, animacja. Ale na razie trawa jest. Dobra, polecimy sobie tutaj. Zgrabiarkę trzeba będzie dużą kupić.
Ładnie, zobaczcie jak ładnie pokrywa to. Dobra, okej. Łączymy i teraz sprawdzimy jak to wygląda. Czyli tak. Tu, zobaczcie jak dużo jest tej trawy, nie? Tutaj jak to jest? No tu jest 20, no, około 26. A tu jest, zobaczcie, od razu 19. O, to nieźle. Wilgotność zredukowało. No, to naprawdę nieźle. Czyli drugi przejazd i już zlikwiduję, naprawdę. Ale zobaczymy. Na razie tylko raz przejadę sobie. Może rzeczywiście te parametry, teraz jak już rozumiem, to wiem, że wtedy nie trzeba było się aż tak mocno bać, nie? Że te parametry... No dobra. Jest teraz 19 i już widzę, że przetrząśnięcia, jest przetrząśnienia. Tak to jest, przetłumaczyłem, no. To jest tylko... Ale zobaczcie, nadaje się na kiszonkę, jest napisane. Okej, fajnie, bo tutaj wymaga przetrząśnięcia, czyli nawet nie nadawałoby się na kiszonkę. Aha, bo na kiszonkę ile ustawiłem? 25? Czy pamiętam jakiś tam parametr. Czyli to fajnie jest. No, powiem, dosyć ciekawe, no. Na razie ciekawe takie rzeczy, rzeczywiście. I teraz rozumiem, do czego tutaj może być problem autentycznie w trybie multi, no. No bo tam synchronizacja jest istotna, a tutaj te dane są w czacie rzeczywistym, dotyczą, no, wszystkich tych elementów na tym polu, nie? Tak więc, no, jest trochę danych do przesyłania, ewentualnie w trybie multi. I to też było problematyczne w przypadku Moisture System. Tam, dopóki sam byłeś na dedyku, to było fajnie, jak były już dwie osoby i trzeba było przesyłać te informacje do innego komputera, chociaż nie wiem. Tak było, no. Już nie pamiętam jak to było. Wiem, że były tego typu sytuacje, że było naprawdę już ciężko. Teraz rozumiecie, dlaczego Giants tego nie wprowadził. Jak takie rzeczy się rozumie, to chyba trochę bardziej wyrozumiały jest człowiek. Znaczy, można by wprowadzić. Z drugiej strony Giants mógłby wytłumaczyć i zrobić coś takiego w trybie single i powiedzieć, no dobra, słuchajcie, to z pewnych takich technicznych ograniczeń, no nie jest to zalecane, aby robić takie rzeczy w trybie multi. No i tyle. Albo wyłączyć tą opcję w trybie multi i tyle. Jeżeli to twórcy modyfikacji mogą zrobić. Najlepiej to było zrobione oczywiście The Seasons, tak? To było zrobione najlepiej i tam też działało w trybie multi i nie przycinało, nie? Więc to było najlepiej tam zrobione. Cały czas wracamy do nieśmiertelnego Seasons i jeszcze czasów FS17 i dla tych, którzy mówią, że ta gra powinna mieć jakiś nowy silnik, tamten silnik był starszy i uciągnął takie cuda jak The Seasons, a silnik do 19 uciągnął The Seasons, mało tego jeszcze konsole to ogarniały. To była jazda, co nie? To było ciekawe. Dobra, tak więc jest fajnie, przetrząsniemy sobie raz, pojadę zasiać, włączę sobie pracownika, niech sieje te żyto. W sumie fajnie, bo też można sobie planować niektóre roboty. No, fajnie by było, gdyby deszcz spadł, ale dzisiaj szczerze mówiąc nie chciałbym, żeby ten deszcz spadł, ponieważ autentycznie to siano mi jest potrzebne. Ja to robię troszeczkę taki sposób poradnikowy, z takim większym komentarzem, z didaskaliami i tak dalej, ale autentycznie mi jest te siano bardzo potrzebne, tak więc żeby ten deszcz nie padał, mam nadzieję, że nic tutaj, żeby zebrać to siano i tyle, bo to jest najważniejsze dla mnie. Prezentuję zgrabiareczkę, którą przed chwilą nabyłem, 8-metrowa. Bardzo mi się podoba standard 8-metrowy. Bardzo często wykorzystuję tutaj Samasza 8-metrowego, ale to jest klas 8-metrowy. No, bardzo podobna konstrukcja. W sumie zawsze mi się dobrze pracuje właśnie z tego typu zgrabiarkami. No dobra, jak tu jest? Bo już jest godzina 13:39, no i stan konta poniżej 100 000. Aha, ta zgrabiarka kosztowała 20 chyba 1 000. No, trzeba zapłacić. I teraz tak. 17,74. Tak więc, no można by poczekać jeszcze. To w przeciągu, no tak będzie gdzieś tak koło 16 będzie można to już zrobić, co nie? Ale zobaczę, co się stanie, jeżeli będę chciał przetrząsnąć to w drugi sposób. Znaczy drugi raz, nie? Czy tutaj się od razu zrobi siano, czy też nie? Bo tutaj mam taką możliwość przetrząśnięcia drugim razem, tylko nie wiem, czy to potrzebna jakaś przerwa musi być, czy coś takiego. Tak więc trochę poczekałem, a teraz chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tak więc odpalimy tego sprzęta i tutaj, no tylko przetestujemy, czy drugie przetrząśnięcie skróci ten proces i to tylko tyle. Może od razu będzie robione siano. Zobaczymy. Chyba nie. Okej, dobra. Tak więc nie wiem, co to oznacza te drugie przetrząśnięcie. Nie będziemy na razie wnikać, bo tak jak powiedziałem,
Tutaj z tego, co słyszałem, to drugie przetrząśnięcie powodowało, że wracało do stanu pierwotnego, ale wydawało mi się, że to jak jest Dobra, nie wnikam. Widocznie jest 17, tak więc sobie poczekamy tutaj, spokojnie. Jak wiem, że teraz, oczywiście moglibyśmy chyba jeszcze się pobawić tymi parametrami, to o czym mówię, że te parametry są po to, żeby sobie dostosować do długości miesiąca. Możecie zmieniać długość miesiąca, ja mam tutaj 1 dzień, w związku z tym to wszystko dzieje się w cyklu 24-godzinnym, a tutaj ten czas rzeczywisty się liczy, godziny, nie? I w związku z tym, no tutaj można sobie to uwzględnić, na przykład wysychanie na godzinę zwiększyć w momencie, kiedy macie krótki miesiąc, czyli jednodniowy, natomiast jeżeli macie dłuższy miesiąc, 3-dniowy, tak jak ja często, to ten parametr można sobie zmniejszyć i będzie wolniej schło, czyli na razie naprawdę bardzo fajnie mi tutaj wygląda to i sobie na przykład zwiększę ten parametr aż do 1, czyli to już jest maksymalna, natomiast minimalna, a dobra, to jeszcze można sobie podwyższyć do 15 i zobaczymy, czy no kombinując z tymi suwakami, wiecie o co chodzi, że chcę tylko sprawdzić jak to mechanicznie tutaj działa i tak jak powiedziałem, tymi parametrami trzeba sobie dostosowywać w zależności od tego, jaki długi sezon macie, znaczy sezon, bo to jeszcze niestety, jeszcze z 19 mam nie, jaki długi miesiąc w przypadku Farming Simulator 22. Zmieniłem te parametry, teraz będzie szybciej po prostu schło i mało tego wymagany jest teraz wyższy poziom, wyższy poziom wilgoci, żeby to już było napisane, że nie nadaje się na kiszonkę, tylko nadaje się na siano. Czyli za jakieś, poczekajcie, no za jakieś 2 godziny spokojnie tutaj możemy sobie wrócić i możemy dokończyć tutaj robotę. A w międzyczasie tak, ten ciągnik może tutaj sobie postać, no tak, bo w sumie sieje teraz. To mogę nawet przyspieszyć czas, zresztą za chwilę to zrobimy. Zaczęło się robić sianko, widzę, w tym miejscu tam, a jest za 15:04. Czyli tak jak podejrzewałem, tutaj już też, ładnie. Czyli wreszcie to zaczęło działać, w tym sensie i to działa dobrze moim zdaniem. Nie wiem jaki ma wpływ, dzisiaj jest pochmurny dzień, może gdyby było słońce, nie wiem czy ta modyfikacja również uwzględnia to. Jest napisane w opisie, że uwzględnia, natomiast no szczerze mówiąc to musiałbym w takich bardziej laboratoryjnych warunkach przeprowadzić te testy, porównać na przykład z jedną pogodą albo z drugą pogodą i wtedy dopiero powiedzieć, no ale powiem wam, że na razie dosyć ciekawie to wygląda. I tylko wystarczy tam, w tamtym rogu też, już to siano się... I teraz coraz więcej tych plamek się pokazuje. Zobaczmy jak to optymalizacyjnie wygląda. Na razie tu jest wszystko ok. Zobaczcie. Tak jak pierwszym przejazdem było. Nawet nie jestem w stanie wam pokazać, czy to się będzie pokazywało, także nagle... Chyba nawet wizualnie widać. Trzeba by szybko tam pobiec, to by można by to zobaczyć, bo mi się wydawało, albo to po prostu wczytuje się dopiero obraz i takie miałem wrażenie, że widziałem, że nagle wyskoczyło siano. Tak więc całkiem spoko. W sumie i to o czym mówiłem, że tutaj, zobaczcie jak tutaj już dużo jest tego, nie? A może to się tak pokazuje w momencie, kiedy my na to nie patrzymy. To tak jest jak z Mikołajem, nie? Że czekasz na Mikołaja, no i go nie ma, nie? Odwrócisz tylko głowę w inną stronę, patrzysz i już nagle... O, właśnie o to chodziło, czekałem na ten prezent. Czyli pokazuje się. No to jest naprawdę fajna rzecz. Teraz, wiecie co, zapiszę sobie grę, bo chcę sprawdzić jedną rzecz. Co się stanie, gdy, uwaga, przez przypadek, na przykład, jeszcze przetrząsnę raz siano. Czy to nie będzie tego typu sytuacja, że siano wróci do trawy? Bo jeżeli tak będzie, no to będziemy wiedzieli, czego unikać. I jak na razie wydaje mi się, że to jest naprawdę godziwa modyfikacja, powiem, nawet bym polecał ją nawet, bo jak na razie to wszystko tutaj działa. I to, co najbardziej lubię, proste modyfikacje, które dotyczą jednej jakiejś nawet zaawansowanej funkcji. Prosty sposób, żeby to zrobić, a nie realistic, coś tam, jakiś kombine i tak dalej i połowa nie działa, nie? Zróbcie jedną rzecz, a porządnie i to nam wystarczy, autentycznie. No, dobra, zapiszemy sobie rozgrywkę i spróbuję to jeszcze raz przetrząsnąć, żeby zrobić ten test, czy powtórne przetrząśnięcie siana nie spowoduje to jakiś problem. Żebyśmy wiedzieli, jak reagować, co trzeba, żebyśmy tego unikali.
Może tak być. Nie wiem, jak to będzie, ale... Tak. Czyli trzeba uważać, że kiedy zrobicie raz siano, to już jeżeli już się siano zrobiło, to już nie wracamy, bo zobaczcie, co się tutaj stało. Wilgotność 20. Tak jak gdybyśmy od nowa skosili tą trawę. Okej. Jeżeli wiem, jaki jest problem, czego tutaj nie powinniśmy robić, no to spoko, nie? I to, o czym też wspominałem, żebyśmy jednak nie rozciągali tych prac, żebyśmy zrobili to w miarę szybko. W jednym czasie, nie? Bo później rzeczywiście może będziecie chcieli gdzieś tam podsuszyć niby. O, a to samo usycha, nie? Dobra, tak więc ja sobie wczytam sobie ten save i lecimy tutaj zgrabiać. Tak więc, no spoko modyfikacja, powiem wam, się szykuje i chyba wskoczy do mojego kanonu, bo tutaj na tej mapie będzie dużo robienia siana, tak więc oczywiście przy dłuższym sezonie to sobie te parametry jeszcze pozmieniamy, ale na ten moment jest całkiem fajnie to zrobione. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało, czy się siano da zrobić z tego, bo to już wiecie, jeszcze trzeba poczekać. Tak więc wczytany jest save i no dosyć ciekawa rzecz. Całe szczęście, że zapisałem sobie i wczytałem od nowa save, bo zobaczcie, tutaj jest kwestia tego typu, że wilgotność dla trawy znikła, jest 0. Tak więc nie wiem, czy to jest tak powinno być w tej grze i z tą modyfikacją. Nie wiem, czy to jest być może wina tej mapy. Tego typu rzeczy powinniśmy przetestować sobie na standardowych mapach, a nie na mapie, która no w pewnych aspektach, akurat w trawie, ma pewne rzeczy tutaj pozmieniane i nawet w tej trawie, która tutaj jest, i nie mówiąc o innym rodzaju trawy. Tak więc dziwna rzecz, zdarzyła się tego typu sytuacja, że wilgotność nagle jest wyzerowana, mamy gotowe siano do zbioru i tyle. Tak więc dobrze żarło, powiem wam, bardzo dobrze żarło i na sam koniec taka niespodziewanka. Dobrze, z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że jednak tutaj jest siano. Być może ja coś tutaj zrobiłem, może w komentarzach napiszecie, że u mnie jest ok, może to jest sprawa mapy, bo... A jeżeli nie, no to spróbujcie, wykorzystując tą modyfikację, zróbcie podobnie jak ja. Zapiszcie to, na przykład po skoszeniu, jak wczytacie, to zobaczcie, jaka jest sytuacja, czy ta wilgotność jest utrzymywana, czy gdzieś jest zapisywana w pliku jakimś, czy też nie, bo to właśnie może być problematyczne. I nie zapiszemy, nie wczytamy tych stanów, więc... Ale powiem wam, że dobrze żarło. No właśnie, z tymi modyfikacjami tak jest. Tutaj oczywiście ja jeszcze nie skreślam tej modyfikacji, bo tak jak twierdziłem przed chwilą im powiedziałem, takiego typu testy i tego typu modyfikacje, one powinny być testowane na mapach standardowych, nie na mapach, wiadomo, Znaczy, ja tutaj zawsze często mówię, że ta mapa jest jednak standardowa i tak dalej, ale w niektórych aspektach są tutaj zmiany i tutaj jeżeli chodzi o trawę, to jest troszeczkę inaczej. O, widzę, że pracownik też skończył drugie pole, tak więc fajnie. Oj, chyba ta zgrabiarka niekoniecznie do tego ciągnika się będzie nadawała. A, dobra, okej. Spoko. Najważniejsze to, o czym powiedziałem, żeby zrobić siano. Z drugiej strony przetestowaliśmy sobie modyfikacje. Być może ja coś tutaj źle zrobiłem, może jakiś parametr, może nie powinienem zmieniać tych parametrów raz ustawionych, kiedy zaczynasz sianokosy, trzymaj się. Może coś tutaj ja źle zrobiłem, że sobie żonglowałem tymi parametrami, tak więc na ten moment wydaje mi się ciekawa modyfikacja i w sumie fajnie to wyglądało, natomiast na pewnym etapie albo ja tutaj zrobiłem jakiś błąd, albo niestety tak jest. O, zresztą zobaczcie, nagle się tutaj podniosło siano. Dodało się tego siana, a tutaj w ogóle... Nie wiem, zaraz to zejdziemy sobie. Zobaczymy jeszcze. W tym zgrabianiu mogą różne ciekawe rzeczy wejść. Znaczy, dobra, powiem tak, nie chcę już więcej tu eksperymentować, bo na tym sianie mi bardzo, ale to bardzo zależy. Tak więc modyfikacja, którą pewnie w opisie gdzieś tam umieszczę, link oczywiście ona jest dostępna na ModHubie, co jest fermentacja. Ło, to fajnie, od razu będziemy mogli robić TMR, czyli jeszcze dzisiaj kupuję sobie cielęta, więc elegancko. Tak więc modyfikacja wydaje mi się jest ciekawa. Być może to jest jakiś błąd, który będzie naprawiony. Być może coś ja tutaj zrobiłem. Generalnie ja celuję raczej w tego typu modyfikacje, które są prostsze
nie ma tak jak w Mojsze system jakichś tam rzeczy, że coś gnije. To było ciekawe, ale to jest takie instagramerskie troszeczkę, nie? To jest zrobić dobrze jakiś tam na YouTubie jakiś filmik i zobaczcie jaka fajna modyfikacja, cuda, nie widać, a później wy pobieracie i się męczycie. Bo to nie działa tak jak u tego YouTubera, nie? No bo YouTuber to zrobi tak, że to działa, nie? A wy po prostu się z tym będziecie męczyli. Coraz więcej tego typu widzę rzeczy na modyfikacjach. Zdecydowanie jest to teraz patologia moim zdaniem. Coraz więcej takich modyfikacji, które obiecują, a później, jak się zacznie coś przy tym grzebać i pracować, jak jedziesz na pole, to kończy się tylko na obiecankach. Później masz więcej problemów i tak dalej, nie? No gdybym tutaj nie zasejwował, to być może do samego końca by były takie idealne, no wiecie, oceny. Mówię, pobieraj ta, rób ta, baw ta się. Ale teraz, wiecie, no nie do końca jestem przekonany, że to działa. W moim przypadku tutaj tak połowicznie, ale ważne jest, że jest siano i trochę dłużej mi to zajęło zrobić. Nie były pewne problemy, trzeba było czekać, zarządzanie, musiałem spoglądać w niebo, czy tam deszcz spadnie, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem co by się stało, gdyby ten deszcz spadł, to być może wy w komentarzach napiszecie. Jeżeli zbierzemy więcej informacji, to może nawet zrobię taki dłuższy poradnik, kiedy wytłumaczę czego unikać i żeby to zrobić bez sejwowania, to wtedy będziecie mieli zabawę. No ale i zarezerwujcie sobie weekend, żebyście mieli więcej wolnego czasu. Nie? I wyślijcie na przykład żonę i dzieci na zakupy na przykład. Chociaż dzieci pewnie ciężko będzie z domu wygonić się. Nawet weekend. No dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mi się spodobał fakt, że mamy już kiszonkę i że to siano będzie. Chociaż jeszcze nie wiem, czy powinienem się żegnać, bo zaraz będę tutaj próbował to belarką zrobić, nie? Nie wiem, czy to siano będzie sianem. Zresztą zaraz zobaczymy, wyjdziemy sobie jeszcze na sam koniec. Bo tutaj są te statystyki. Tu już jest ta łąka zebrana. A teraz wejdziemy sobie na to. Czyli fajnie. Cechy są przypisywane jednak do tej trawy. Spoko. Fajnie wygląda tutaj ta łąka. Dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. Piszcie, co sądzicie o tej modyfikacji i czy być może ja coś źle zrobiłem, a może po prostu ta modyfikacja tak ma. Może macie więcej informacji, a więc podzielcie się tymi doświadczeniami osoby, które będą czytały ewentualnie sekcję z komentarzami w przyszłości. Być może zanim zadadzą jakieś dziwne pytanie, to będą już miały odpowiedź na to pytanie. Dobra, wielkie dzięki, pozdrawiam, na razie.